Patrioty oddane. Ukraina się wygadała. Wygadała się. Specjalnie dopowiedzieli, żeby wciągnąć Polskę w wojnę. Żeby dać Rosji pretekst do ataku. A Tusk przerzuca winę na swoich oponentów politycznych, mówiąc, że oni są wspólnikami Rosji. Nie, wspólnikami Rosji jest tutaj władza Ukrainy, która daje Rosji pretekst do wciągnięcia jej w wojnę, bo władzom Ukrainy zależy na tym, żeby cały świat w to wszedł. A żeby wszedł, musi wejść Polska, kraj NATO. Dlatego się rzekomo się wygadali, żeby pokazać, że polskie zbrojenie idzie żeby dać Rosji pretekst. My pomagamy Ukrainie, żeby Rosja nas nie zaatakowała? Bzdura, Rosja może nas w każdej chwili zaatakować, bo jest na granicy białoruskiej, na obwodzie kaliningradzkim. Także jeżeli damy, to Rosja będzie miała powód, żeby uderzyć w nas. Z pominięciem nawet Ukrainy. Tyle. Ktoś powie, jak to wspólnikami są ci, co ze sobą walczą? No pewnie, bo walczą ze sobą, umierają tam ludzie, a walczą ze sobą ci, co zarabiają na broni. Jak wojną zarządza mafia z jednej czy z drugiej strony, to mogą sobie będzie nawet walczyć ze sobą fikcyjnie, czy innymi walczyć, a sami na tym zyskują. Albo dla jakichś swoich innych celów wyczyszczenia swoich interesów i tak naprawdę ci, co tam rządzą, co są na świeczniku, to są ich zakładnikami, żeby robić to, co im kazują. A Donald Tusk sprowadza oczywiście PiS i Konfederację do braunistów, a w ten sposób pompuje Brauna, bo mu to jest na rękę. Bo pompując Brauna rozłoży bardziej siły u swojej konkurencji na różne frakcje skłócone i będzie mu łatwiej utrzymać władzę. Taka jest ich jedyna rola. I Brauna sprowadził do ruskich agentów, Konfederację i PiS do Brauna, i ma podzielonych. Oczywiście Tusk powtarza narrację, że jakaś polska prawica gra Wołyniem i skłóca z Ukrainą, co jest odwróceniem rzeczywistości, bo przecież to Zeleński uczcił ludobójców, morderców Polaków. To nie Polacy poruszyli ten problem i on to robi z premedytacją, to jest element tej gry. A całemu światu Ukraina przedstawia, jakby to Polska robiła problem. Nie, to Zeleński go wywołuje. Ma pretekst do wciągania Polski do wojny. A przypomnijmy, on uczcił morderców ponad 100 000 dzieci, kobiet, morderców na rozkaz głównej organizacji UPA. Nie gdzieś tam przypadkiem, nie na polu bitwy, tylko niewinnych cywilów. I o tym świat nie wie. I kto tu pomaga Putinowi? Zeleński. Nie Polacy, którzy pomagając Ukrainie jednocześnie żądają, żeby nie szastać pamięcią ich ofiar niewinnych ludzi, bo jeżeli tak robią, to jaką mamy mieć gwarancję, że tego nie zrobią znowu? Jeżeli wychwalają tych, co byli zbrodniarzami i tak traktowali niewinnych cywilów. Jeżeli ich traktują jak bohaterów, jeżeli kłamią, pogardzają polską pomocą, okradają polskie firmy, tak jak Mer Lwowa firma zrobiła, a nie dostała pieniędzy. Najpierw ci, co sami robią wszystko, by skłócić Polaków z Ukraińcami, a to robi Zeleński, honorując ludobójców, dzieci, kobiet, nie tylko polskich, bo również ukraińskich. I kiedy ktoś w Polsce nie tylko pomaga Ukrainie, ale oprócz tego protestuje przeciwko honorowaniu ludobójców, to on okłamuje świat. A za tym niestety idzie część polskich polityków, że jakaś część Polaków nastawia się negatywnie do Ukraińców i wywołuje konflikt z Ukraińcami i powinna się uspokoić. Złodziej najgłośniej wrzeszczy łapej złodzieja. Mamy takie przysłowie. Analogia dotyczy nie złodziejstwa, akurat w tym przypadku, ale samego mechanizmu zarzucania innym własnej przewiny. Robienia kata z ofiary. Więcej robienia kata z tego, kto chce pomóc i pomaga, ale się broni przed niebezpieczeństwem, nie tylko ze strony Rosji, którą ma i tak na granicy, ale ze strony kolejnej diabelskiej ideologii Dącowa, która jest gloryfikowana na Ukrainie w postaci gloryfikacji UPA, Szuchewycza, którzy tych ludobójstw dokonali. Polacy mają słuszne obawy, bo ci, którzy mordowali polskie dzieci, kobiety i starców, byli sąsiadami. Robili to na rozkaz. Mordowali nie tylko Polaków, bo i Ukraińców porządnych. I skąd wiemy, czy ich tam już nie wymordowali na Ukrainie, albo nie posłali na pierwszy front? Jeżeli byli do tego zdolni, są zdolni, żeby gloryfikować tych ludobójców. Sami sobie takie świadectwo wystawiają, a więc niech nie mają pretensji, że ktoś tak ich postrzega. Tyle, że są też winni temu, że ta ich zbrodnicza ideologia jest w obawie, w odruchu obronnym sklejana z wszystkimi Ukraińcami.
I oni są temu winni, ci co rządzą Ukrainą, nie Polacy. Bo Polacy pomimo tego pomagali. A oni pomimo tej pomocy dalej robią wszystko, żeby skłócić Ukraińców z Polakami. Tak jakby im na tym zależało. Jeżeli tak robią, jeżeli czczą ludobójców, którzy nie mieli skrupułów, to skąd wiemy, że nie są tak wyszkoleni? Do tego samego, by to samo zrobić znowu? Całkowicie. Skąd wiemy, że tego nie zrobią znowu? Że nie będą do tego zdolni? Że nie wybili swoich, tych uczciwych, poczciwych i nie zostali ci, co nie mieli żadnej moralności? Skąd o tym wiemy? A najgorsze, że mają sojuszników wśród polskich władz. Nie wśród tych, którzy odebrali order Zełenskiemu, bo akurat tu dobrze zrobili, ale wśród tych, co to odebranie orderu przedstawiają jako wrogość do Ukrainy. Czemu oni to robią? Ciekawe.